Yale robi zarąbiste smart zamki. Naprawdę potrafią robić super smart zamki. Jak wychodzą im kamery? No właśnie. Jak nasz czarny minionek od Yale. Co oni mają wszyscy z tymi minionkami? Ale mają w sumie taką, tak jakby łysinę, nie? Tak. Coś o tym wiem. Tyle mogę powiedzieć. Rozumiem Cię. Czyli dzisiaj będziemy recenzować wewnętrzną kamerę. Wewnętrzną to znaczy, że wewnątrz domu albo garażu od Yale. Zapraszam. To zacznijmy od wyglądu naszej lekko łysiejącej kamery, a jako że jestem łysy, to mogę się z tego śmiać, bo mamy takie przyzwolenie. Więc tak, kamera jest kamerką 360, czyli się obraca wokół swojej osi. Możemy ją dowolnie sobie tam poustawiać. Myślę, że to, że robię to teraz ręcznie, to jej się mocno nie spodoba, ale możemy też z poziomu oczywiście aplikacji oraz możemy ustawić obiektyw w górę albo w dół, jeżeli ją damy do góry nogami. Czyli ta kamera może na przykład w sklepie, chyba najczęściej, albo w jakimś korytarzu możemy ją przymocować do góry nogami, bo mamy parę fajnych zestawów właśnie takich do montażu i ona wtedy będzie w ten sposób monitorować wszystko, co się tam dzieje. Z tyłu mamy tak kabel zasilający, mikro USB. Osobiście za tym średnio przepadam, ale ona już jest trochę na rynku, więc w porządku, pewnie w kolejnej generacji będzie USB-C. Oraz wejście na kabel ethernetowy, żebyśmy podpięli po kablu, jeżeli nie chcemy, żeby działała poprzez Wi-Fi. Co jeszcze? Tutaj ma taką małą diodę zieloną, która się aktualnie świeci, a jak jej tak gustownie odsunę głowę w górę, to tak, mam wejście na kartę microSD, w tym miejscu schowaną, oraz możliwość przycisku reset, żeby zresetować kamerę, na przykład gdy będę ją odsprzedawać. Jaka jest jakość nagrań? Jakość nagrań w tej kamerce to jest 1080p, czyli nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy. Osobiście tam jasne, że niektórzy mówią, po co ci 4K w domu, i ja powiem tak, jasne, że nie potrzebuję, ale jak mam do wyboru 1080p i 4K, to wolę się patrzeć na moją sofę w 4K, a nie w 1080p, albo na moje okno. Wtedy mogę zobaczyć każdy paproch. Więc ja jestem raczej za tym, żeby ta rozdzielczość się poprawiała, więc było już u nas parę kamerek 2K, już były fajne. Więc 1080p jest takie bardzo, bardzo typowe. Tak jak Wam wspominałem, kamera może być podłączona po kablu ethernetowym oraz mamy opcję Wi-Fi. Mamy opcję Wi-Fi, więc teraz przejdę do aplikacji i pokażę Wam, jak wygląda obsługa aplikacji oraz co ta kamera widzi. A więc, co możecie zobaczyć w tej kamerze? Mnie możecie zobaczyć. To jest w końcu moja recenzja, więc mogę sobie ustawić kamerkę tak, żeby mnie widziała. Więc teraz pokazuję Wam jednocześnie, jak to wygląda live oraz jak wyglądają różne opcje w kamerze. Więc tak, zacznijmy od tego, że mogę ją sobie, tak jak Wam wspominałem, przesunąć, mogę sobie ją tutaj przesunąć, mogę ją sobie z powrotem przesunąć, mogę ją sobie w górę dać. Więc mamy to sterowanie. Sterowanie, które mi się na przykład kojarzy z Xiaomi. Bardzo podobne. Zresztą wydaje mi się, że ten taki joystick jest we wszystkich kamerach 360. Mamy aktualnie kilobajty na sekundę, czyli jak jest ten obraz przesyłany. Mamy też datę, godzinę. To chyba mało interesujące. Ja w tym momencie sobie zastopowałem wideo. Mogę wrócić z powrotem do mojego live'a. Co poza tym? Mogę mieć widok 4 kamer, gdybym miał więcej kamer, ale mam aktualnie jedną kamerę, więc widok 4 kamer mało mi się przyda. Czekajcie, muszę sobie wrócić do swojej. Oddaj mi moją kamerę. Dziękuję. Mamy jakość SD, mamy jakość HD, czyli mogę sobie specjalnie obniżyć. Mogę włączyć dźwięk, aczkolwiek może być małe sprzężenie, tak się to wypowiada. Miałem rację. Było sprzężenie. Mogę to przewidzieć. No cóż. Mogę sobie zobaczyć się na pełnym ekranie. Proszę. Czyli mam tutaj też te wszystkie te opcje, które mogliście zobaczyć. Mogę sobie fotę strzelić nawet. Mamy opcję mikrofonu. Czyli mogę mówić do swojej kamery, ale znowu będzie sprzężenie. Oraz mogę rozpocząć nagrywanie, żeby się zaczęło to odkładać na karcie SD. Kamera posiada wszystkie te podstawowe funkcje, których powinniśmy oczekiwać od kamer w dzisiejszych czasach. Czyli mamy właśnie rozmowę dwukierunkową, głośnik, mamy możliwość nagrywania, karta SD, jest detekcja ruchu, czyli on jest w stanie sama wykrywać ludzi, na przykład, którzy się przed nią
przemykają. Jak ja sobie wejdę w ustawienia, no to tutaj mamy tak, mamy te różne funkcje, które on właśnie opisuje. Mamy również ustawienia alarmów, możemy sobie wykrywać sylwetki ludzi, możemy robić inteligentne śledzenie. Jeżeli chodzi o różnicę między zwykłym śledzeniem a inteligentnym śledzeniem, to kiedy po prostu kamera normalnie śledzi, to idzie tak, że ją widać, a kiedy jest inteligentne śledzenie, to się chowa po krzakach. Więc to jest ta główna różnica, więc jest inteligentna, tak żeby jej ktoś tam nie widział, oczywiście na długość kabla, wiadomo, jeżeli ma nogi. Też oczywiście harmonogram, więc tutaj możemy sobie ustawić, kiedy ma się włączać, kiedy ma się wyłączać. Patrzcie, w ogóle jak ładnie powiedziałem, włączać, się nauczyłem po 1,5 roku. Dziękuję za te wszystkie miłe komentarze pod moimi wszystkimi filmami, gdzie to mi informowaliście mnie o tym często, więc się udało. Mogę sobie ustawić okres, oczywiście jestem mężczyzną, więc tu nie o to chodzi, chodzi o okres nagrywania, wiadomo. Więc tutaj sobie mogę dodać okres. Nie wiem, czy ktoś chciałby sobie dodać okres. Nie wiem, może sobie dodać okres. No dobra, no. Mogę sobie dodać okres, żeby od 6:12 do... czemu to mi wszystko wyskakuje? Do 15 na przykład, żeby miał okres i potem się kończy. Tak? Więc to jest całkiem fajne. Mogę sobie oczywiście zapisać te wszystkie ustawienia. Mam czułość wykrywania, bo kamera jest czuła. Kamera jest czuła, więc tutaj mamy czułość. Oczywiście chodzi tutaj o to, kiedy ona ma się uaktywnić, jeżeli zostanie coś wykryte przed nią, czy ma się uaktywnić, kiedy przebiegnie, nie wiem, myszka, czy ma się uaktywnić, kiedy przebiegnie stado kibiców angielskich. Dajmy na to, nie? Mamy dwie opcje, od 1 do 5, gdzie właśnie 1 to jest myszka, 5 to są kibice angielscy, albo na odwrót. I mamy jeszcze ustawienie obszarów wykrywania. To też jest fajna rzecz, więc możemy sobie ustawić, że tylko i wyłącznie ja będę tym obszarem ruchu, czyli kiedy, dajmy na to, mamy ją przy oknie i mamy drzwi w tym oknie, to sobie tutaj ustawiamy te właśnie drzwi i ona będzie patrzyła wyłącznie na te drzwi i będzie ignorowała na przykład wszystkie rzeczy wokół, które nie chcemy, żeby nasza kamera widziała. Więc okres nie został zapisany. Więc ustawienia dźwięku alarmu, czyli ona ma również alarm, nasza kamera, więc może się uaktywnić i wtedy będzie, jeżeli wykryje ruch w trakcie, kiedy będzie właśnie jakaś niebezpieczna sytuacja, no to będzie wyła w niebogłosy. Takie jest jej działanie. Mamy również nieprawidłowy alarm dźwiękowy, czyli kiedy zostaną wykryte nietypowe dźwięki. Na przykład, gdy sąsiad znowu się zaczyna uczyć grać na gitarze, wtedy oczywiście chodzi o to, że jest zbyt głośno, to ona wtedy też się uaktywnia i mówi: hej, twój sąsiad znowu zaczął uczyć się gry na gitarze. Poza tym zapis lokalny, akurat nie mamy w niej karty pamięci, ale jest możliwy. Mamy cały plan nagrywania, możemy sobie ustawiać, kiedy ma mieć wysoką rozdzielczość, a kiedy słabą. Więc widzicie, tych opcji jest bardzo dużo i są wszystkie te takie opcje potrzebne tej kamerze, więc wszystko, czego powinniście oczekiwać od kamery, Yale posiada. Jeśli chodzi o asystentów, to Yale ma 1/3. Czyli kontaktuje się z Google Home, ale nie pogada sobie z Alexą ani z Siri, czyli nie mamy go w HomeKit. I to jest moim zdaniem jedna z największych wad tej kamery, w szczególności dla mnie. Osobiście wolałbym, szczególnie, że Yale ma taką fajną integrację swojego zamka z HomeKit, więc czemu oni kamer nie dorzucili? Nie rozumiem i niestety nie wiem. Oczywiście w samej aplikacji Google Home możecie tutaj zobaczyć te kamerki. Tutaj nie widać, ale możecie teraz zobaczyć na wyświetlaczu w Google Home Hub, że tak się uruchamia alarm. Głośny alarm. Bardzo dobrze. Jak się wyłącza alarm? W sumie się można przyzwyczaić. Jak się cię wyłącza? Stary, dobry sposób. O, się przestraszył, że wyciągnę kabel od razu. Bardzo dobrze. A tak wygląda funkcja dwukierunkowej komunikacji. Soshi, przedstaw się światu. Dzień dobry, witam, z tej strony Soshi. Tym razem nie widzicie mnie, ale słyszycie mój cudowny głos. Pozdrawiam. Pięknie. Więc widzicie, że komunikacja dwukierunkowa działa całkiem fajnie. Możemy użyć kamery na przykład, żeby przepędzić kota.
Teraz pokażę Wam jeszcze, jak wygląda kamerka w stanie takiej kompletnej ciemności. Więc tak jak widzicie, nawet mam kolory, mimo że jest ciemno, przeszła w tryb nocny, to doświetla mnie i wyglądam całkiem nieźle. Bardzo lubię Yale i tak jak wiecie, szczerze Wam polecałem zamek Yale, bo jest naprawdę genialny. Jeśli chodzi o kamerkę, jest przyzwoita, ale jest dosyć droga. Kosztuje 330 zł. Nie ma HomeKit, ma wsparcie dla Google Home. Rozdzielczość nie jest super, więc moim zdaniem fajna, ale troszkę za droga i brakuje tych asystentów. W podobnej cenie myślę, że dostaniecie też bardzo podobne też kamery 360, bo tutaj mamy co? Mamy tą główną aplikację, więc póki co średnio. Gdy jej dorzuci integrację z HomeKit, a najlepiej z HomeKit Secure Video, wtedy z ręką na sercu będę mógł ją polecać. A jeżeli mimo wszystko właśnie chcecie mieć ekosystem Yale, podobały Wam się te funkcje albo te wszystkie 4 ekrany na przykład z tych kamer, no to oczywiście, że w opisie tego filmu znajdziecie link, z którego będziecie mogli kupić tą kamerę i wesprzeć nasz kanał. A ja Was zapraszam do lajkowania, do wszystkiego, do subskrybowania, do wchodzenia na nasz portal. No i powodzenia.